Jak ja zaczęłam szkołę, Tak. ja mieszkałam w Łodzi, poszłam do szkoły imienia Staszica. To było daleko od domu, chodziłam i były bardzo kochane przez nas nauczycielki, to pamiętam. Dużo było w mojej klasie przerośniętych, ale nie było jakiegoś takiego rozrabiania, jak się to teraz nazywa. Siedzieliśmy grzecznie w ławce, rączki do tyłu. Na ławce były jeszcze kałamarze z atramentem przecież. A pierwsze lata to pisałam na deseczce kredą. W szkole to chodziliśmy ubrani jak kto chciał, jak kto miał, nie było żadnych wymogów. A w szkole, pamiętam, cała szkoła miała deski i podłogi były wysmarowane smarem jakimś takim. No tak to było. Dzieci, jak mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, dzieci się bawiły pod oknem. Ja ich słyszałam tylko, nie mogłam widzieć. Dzieci wiedziały, że tam jestem na górze, więc do mnie pokazywały, nawiązywały jakiś tam kontakt. I ja bardzo, bardzo chciałam z nimi być i głowę wypchałam i wybiłam szybę i moja szyba została w tym oknie. Ale za jakiś czas tam był gwałt wielki, ktoś zapukał do drzwi. I ja się odwróciłam i ta głowa mi wyszła, nieucięta. No i jeszcze takie wspomnienie mam, jak już byłam troszkę starsza, mama jak mogła, tak mi tam przygotowała ten dom na swoją nieobecność i był papier położony na stole i ja na ten papierze przepisałam litanię do Matki Boskiej. Mama przychodzi, nie ma papieru, litania jak umiałam, tak przerysowałam litanię. Dzień jak codziennie ciekawy był. Mama dużo pracowała, także tak przyszła do domu, to była zajęta tylko mną. Ja pamiętam, jak się wojna skończyła, mama mnie zaprowadziła do kościoła, do łódzkiej katedry świętego Antoniego i tam były magazyny wojenne, powojenne, niemieckie. I teraz to bym nazwała, że to były takie duże worki z nylonu. I coś było takie zapakowane, nylonowe kuleczki, takie kryształowe. To były tego, jak pamiętam, wysokie takie stosy. To był magazyn niemiecki. A jak szłyśmy po drodze, to było zaraz po wojnie. To siedział Niemiec zabity na ulicy, taki widok nieciekawy. Taki z głową spuszczoną. To najbardziej pamiętam. No potem już poszłam do szkoły, to takie było życie już codzienne. Rozwijając temat tego tematu życia codziennego, co pani lubiła podczas tego okresu? No trudno mi powiedzieć, no sama byłam w domu, to psociłam przeważnie. No raz sobie loków nakręciłam, wzięłam grzebień, sobie loków nakręciłam, a potem tego grzebienia przecież nie mogłam wyjąć. No i co tu zrobić? Grzebień, wiadomo, musi być osobno. I wyrwałam włosy na tym grzebieniu i schowałam je do pieca. Mama przyszła i zaczęła ogień palić, a tam były moje włosy. A w wakacje to wyjeżdżałam do taty, brata i tam w wakacje latem to tam byłam z ich dziećmi, bo oni mieli 3 dzieci. Aha, i co jeszcze? Moja mama dla mnie po mleko chodziła do Pabianic, to nie wiem, 12 czy 15 kilometrów. Przynosiła dla mnie mleko. Było nas 15 lokatorów, wszyscy byli bardzo, bardzo serdeczni dla siebie. Jak ja wyszłam, to wszystkie dzieci się ze mną bawiły, bo wiadomo, że ja byłam sama. To tyle, co mogę powiedzieć.